Siemanko, dzień dobry. Witamy z nowej miejscówki w Wietnamie. Tym razem jesteśmy na lądzie. To miasteczko się nazywa Mue, coś takiego. Napiszę wam tutaj pod spodem. Mue. No i kurde, wczoraj było fajnie, pogoda bardzo ładna, a dzisiaj mamy... Chyba wygląda na to, że nadchodzi tajfun. Przynajmniej tak pokazuje na pogodzie. Wczoraj fale były mega duże. Jak byliśmy w restauracji na kolacji, to dolny poziom był zalany. Normalnie latały tam te krzesełka i stoliki. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Co chwilę walnie taka duża fala o brzeg. I tutaj wczoraj ludzie się przygotowywali z piaskami robić jakieś zapory. No ale nie wiem, jak tutaj mocno to walnie, to może być źle. No i w pogodzie zapowiadałem, że tajfun ma być niby dzisiaj. Jak będzie, zobaczymy. Idziemy na śniadanie. Póki co. Haruszka. No, widzicie, tutaj się chyba coś popsuło. Panowie naprawiają. Mocny wiatr musiał być w nocy. I tutaj, kurde, mega przygotowania widać. Stoły z restauracji pozabierane. Tutaj kolejna restauracja, też wymieciona, bo się przygotowywują na jakąś katastrofę. No nie wygląda to zbyt ciekawie. No, tak jak widać, pogoda jest kurde średnia. Mamy nawet grecką restaurację, suwlaki. To jest raczej taka mniejsza mieścina, tak jak widać. Tam większe miasto jest trochę dalej. Tutaj ktoś nam polecił po prostu tą miejscówkę, więc postanowiliśmy odwiedzić. Bierzemy standardowo nasze ulubione. Dzisiaj akurat bez może trochę później. A później wieczorem idziemy jeszcze na kiełbasę. No, wygląda ciekawie. Zaraz testujemy, jak smakuje. Muncza dobra, ale bez rewelacji. Tutaj jeszcze mamy kimchi zup. Taka dość spora. Nie spodziewałem się tego w sumie. Ale ogarniemy. O, ta buncza taka appetizer. Ale damy radę. No i zobaczcie, tak to wygląda trochę nieciekawie. No tutaj pójdziemy na plażę zobaczyć, jak fale uderzają. Plażę mamy. Mamy plażę, no. Nie wiem, czy to jest bezpiecznie tu stać. Zobaczcie, jak wymywa ten piasek w ogóle. Ja stąd zawijam. Idziemy tam w stronę słońca. No, teraz trochę widać zachód słońca. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj idziemy na wycieczkę. Właśnie widzę, że tam znowu nas wycieczka. Szybko. Śmigamy na jakieś safari. Idziemy tutaj na jakieś źródła. Najpierw wszyscy musieli zostawić buty. Idziemy boso. Idziemy z przewodnikiem, całe szczęście, bo tam podobno są jakieś dziury też. Także można
Można się trochę zmoczyć podobno. No ale przewodnik podobno będzie wiedział, gdzie są jakieś dziury. Także trzymajcie kciuki. Trochę śmietków tu leży. Ale tak to jest ok. You right, Lenga? Wearing all white. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie tutaj górą przejść. Ale tu znowu schodzimy do wody. Pussy. Teraz tutaj taka lekka wspinaczka była. Idziemy w dół. Śmigamy tam. I tu wracamy z tej hołdy na stromyk. No i sobie można zdjęcie z wężem zrobić. Tutaj kolejna jakaś hałda. Tam wcześniej było wyrośniętych sporo czterolistnych kończyn. Nawet sobie zabrałem jeden. Mieć szczęście. Idziemy dalej. Do połowy, no. Wracamy powoli. No taka atrakcja bez rewelacji w sumie. Lekki skam bym powiedział. Ale adventure był. W sumie nic tam nie było, trzeba jedynie uważać, żeby nie ugrzęznąć tam gdzieś, bo sobie można krzywdę zrobić. Ale taki spacer pomiędzy śmieciami i liściami Koniami, gównem końskim, wężami i turystami. You like it? It was very good adventure, yes? Amazing. very impressed. Kolejny przystanek, wioska rybacka. Coming soon. Sporo tu tego. Idziemy dalej. Szybka akcja. Idziemy dalej. Tutaj teraz sesja zdjęciowa po drodze. Wszyscy sobie robią zdjęcia. Tutaj mamy kolejną destynację. Obczajcie, jakie tu są auta. Ten jest fajny, różowy. Jak wielbłąd, to też muszę się wysypać. Tak. Więc czekamy na kłada. Będziemy śmigać.
Pojeździliśmy trochę, zostawili nas u samej góry. Można sobie porobić foteczki time, pozjeżdżać. Chętnie bym sobie zjechał, ale nie chce mi się włazić z powrotem, bo jest dość wysoko. Polatałem też trochę dronem, także ciekawie. No i tyle, po zabawie. Jessa, how are you? Tutaj coś się chyba panu popsuło. Skrzynkę musiał wyciągnąć. A my idziemy tutaj gdzieś na jakieś czerwone piaski chyba. Będziemy zjeżdżać. O nie, ja to nie. Nie chcę się uwalić cały w tym piochu. Thank you. Idziemy po tej pustyni. Tam za winklem jest zachód słońca. Tam siedzą dwa przegrywy. Zbliżam. Tam właśnie. Słabe zawodniczki są, Pan z nich śmieje. że nie dają rady. A tu takie zajebiste wydmy są, kurwa. Patrzcie. Jaki piękny zachód jest. Piękny wydmy. Teraz to ludzi się naszło. Bo jest sunset. Ale ich tam stoi. To jest nasza fura, cały czas sprawna. Już wracamy. It's hard to... It's hard to let... I was 99, but Wróciliśmy już. Idziemy teraz w miasto na kolację. Mamy już naszą restaurację. Będziemy jeść jakieś kiełbasiane zestawy. Tu mamy taką miejscówkę z takimi zestawami. Już sobie upatrzyliśmy wcześniej, bo one są serwowane tam chyba tylko do 9. Mamy tutaj taką miejscówkę, o. Wcześniej na pierwszym piętrze to było wszystko zalane, takie były mocne fale. I tutaj coś wybierzemy z tego. Chyba ten. Spicy Italia. Wjechała kiełba. Ja nie mogę. Mamy dwa, bo stwierdziliśmy, że jedna to za mało. To wzięliśmy podwójnie.
ale dzisiaj... Każdy tu sobie wybrał po 2 sztuki. Ja mam serową i włoską pikantną. Tu mamy jeszcze ziemniaki z cebulą. To jest morgulą, to się nazywa. Mamy jeszcze jakieś dumplingsy takie. O. I tam Gulasz jakiś super. gulasz. I normalnie dzisiaj mamy taką sztos ucztę. Także jemy. Wygląda na to, że już wszystko Zieleniną dojedzone. gardzą. Nie ma. Było i nie ma. Ze względu na to, że to jest taka wioska rybacka, to jest tu sporo takich seafood, rybnych tych restauracji. My już powoli wracamy, także to by było na tyle na dzisiaj. Pełne brzuszki, można iść, trochę poleżeć, odpocząć sobie. Siemanko, pozdrówki, rożka, jo.